Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Kugi. Ford Kuga jest na rynku od 2008 roku, a od 2019 jest obecna trzecia generacja. I przez te 11 lat auto mocno ewoluowało i rosło do tego stopnia, że przeskoczyło o jedną klasę, czy tam segment wyżej. Początkowo było to auto o długości niecałych 4,5 metra i było SUV-em klasy kompaktowej, czyli C, podczas gdy już trzecia generacja jest o 16 cm dłuższa i należy już do klasy średniej, czyli D. Albo przynajmniej jest na jej pograniczu. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Kuga oferowana jest też na rynku amerykańskim, ale tam nie nazywa się Kuga, tylko Escape. Ford Escape. Dobra, ale skupmy się na europejskiej Kudze, którą ja prezentuję. To tak jak już mówiłem, jest trzecia generacja, ale po gruntownym odświeżeniu, które miało miejsce w 2024 roku. I to gruntowne odświeżenie to przede wszystkim ostrzejsze lampy z przodu, zmienione zderzaki oraz monobrew, czyli świecąca listwa łącząca właśnie lampy z przodu. I tu jak zwykle mam mieszane uczucia. Z jednej strony auto jest lepiej widoczne w nocy, a z drugiej strony faktycznie wygląda jakby miało monobrew. I tu też od razu dodam, że monobrew, czyli ta świecąca listwa, to jest opcja. W podstawie tego nie ma. To znaczy, w podstawie mamy w pełni LEDowe światła, a w opcji możemy mieć matrycowe LEDy, takie jak w tym testowanym egzemplarzu, i wtedy już zawsze jest ta listwa świetlna. I te reflektory matrycowe sprawdzają się w nocy. Bardzo dobrze świecą. I to też jest nowość, bo przed liftem nie było matrycowych świateł. Tył Kugi już tak mocnych zmian nie przeszedł, są nieco inne klosze i delikatne inne zderzaki. No i co ważne, nadal są prawdziwe rury wdechowe i to takie konkretne. Podstawowe wyposażenie ma okrągłe rury, ale odmiany ST-Line mają takie bardziej masywne jak te testowane. W ogóle auto z tyłu wygląda tak masywnie, właśnie tak amerykańsko, a przód już jest mocniej europejski. I naprawdę podoba mi się to auto. Kuga to ładny samochód nawet z tą monobrwią. A i te wydechy może i groźnie wyglądają, ale absolutnie nic nie brzmią. Ale o tym będzie później. I tak jak mówiłem, to już jest spore auto. Długość Kugi to 4,60 m, szerokość to równe 2 m, a wysokość to około 1,67 m. Mówię około, bo w zależności od wyposażenia różni się do 8 mm, czyli niezauważalnie. Rozstaw osi nowej Kugi to 2,71 m, a prześcig wynosi od 17,5 do 19 cm i tutaj też w zależności od wersji wyposażenia i silnika. Producent, jak widzicie, podaje nawet kąty terenowe. Miło. W takim razie pora na bagażnik. Kufer się nie zmienił po lifcie i nadal ma od 420 do 628 litrów w zależności od ustawienia tylnych siedzeń. Tak, fotele są przesuwne w zakresie 15 cm, dzięki czemu możemy sterować pojemnością bagażnika lub ilością miejsca w kabinie. Sam kufer ma drugie dno, gdzie jak widzicie pod spodem jest trochę miejsca w tych takich styropianowych przegródkach, które można wywalić. Na środku niestety jest akumulator, który nieco przeszkadza, żeby tu rzucić jakiś większy przedmiot. W opcji możemy też tutaj mieć koło dojazdowe zamiast zestawu doprawczego. W bagażniku znalazłem też jeden haczyk na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz z tego poziomu składamy tylne oparcia. Po złożeniu, jak widzicie, jest niemal idealnie płaska powierzchnia. Wsiadamy na tył i tu od razu duża zaleta. Wysuwane ochraniacze, które są na wszystkich drzwiach. I to jest patent po to, żeby nie obić swoich jakichś innych drzwi. Moim zdaniem genialny patent, ale wiem, że niektórzy użytkownicy narzekają, że potrafi się to popsuć. Ale sam pomysł jest super. Super też, że ta kanapa jest przesuwna i ma regulowany kąt. Tak powinno być w każdym SUV-ie. I nawet jak przesunę to maksymalnie do przodu, to jak widzicie zmieszczę się z nogami. Bardzo ładnie. Zresztą nad głową, nawet w pionowym ustawieniu fotela, również mam miejsce i to mimo iż jest tutaj szklany dach, który jak wiecie delikatnie potrafi zabrać przestrzeń. Przypominam też, że mam 186 cm wzrostu. Jest oczywiście też podłokietnik z miejscami na poje, są oddzielne nawiewy, podgrzewanie kanapy, złącza czy gazetowniki. Są też niestety naprawdę twarde i takie średnie plastiki z tyłu. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj w opcji fotele są w pełni elektryczne, podgrzewane i naprawdę bardzo wygodne. Chociaż potrzebowałem sporo czasu, żeby je idealnie pod siebie ustawić i w zasadzie nie wiem, w czym był problem. Po prostu zawsze coś mi minimalnie pasowało. Kierownica jest już regulowana manualnie. Pora więc na deskę rozdzielczą.
No i tutaj, jak widzicie, jedna wielka, a nawet ogromna zmiana, czyli ten ogromny, ponad 13-calowy ekran, który niestety zastąpił też oddzielny panel od klimatyzacji, który był przed liftem. Jak widzicie, przed liftem ekran był mniejszy, bo miał 8 cali, ale też był tak brzydko zamontowany na szczycie. No ale tam był panel od klimy, a teraz wszystko trzeba klikać. I co gorsza, ten ekran wcale nie działa bardzo płynnie i szybko. Jak widzicie, są przycięcia, jakieś takie pojedyncze zawieszenia, co mocno denerwuje. Samo menu jest proste w obsłudze, ale tak jak mówię, te lekkie przycięcia denerwowały. Co gorsza, miałem problemy z Apple CarPlay i Android Auto, które często mi zrywało połączenie. Tutaj ewidentnie jest potrzebna jakaś aktualizacja oprogramowania. Drugi ekran to zegary cyfrowe, które działają już nieco płynniej. Aha, i oba ekrany są już zawsze w każdej wersji wyposażenia. I te zegary cyfrowe mają kilka kolorów w zależności od trybu jazdy oraz bardzo rozbudowany komputer pokładowy. Szkoda tylko, że prędkościomierz nie działa super płynnie. To znaczy, ten udający analogowy i taka wskazówka idą płynnie, ale prędkość pokazywana już przeskakuje co 3 km na godzinę. Miło za to, że wyłączenie systemu ISA, czyli tego piszczenia po przekroczeniu prędkości, wyłącza się poprzez przytrzymanie przycisku LIM na kierownicy. Miło też, że z aplikacji możemy odpalić auto, klimatyzację czy podgrzewanie szyb bądź foteli. Fajna sprawa, zwłaszcza w zimie. Dobra, to pora sprawdzić, czy materiały też są fajne. No i tu niestety nie jest fajnie, jest średnio. Momentami jest naprawdę twardo, ekran się dość mocno rusza oraz coś tam czasem skrzypi. Na plus, że jest mało piano black i jest w takim miejscu, że nie przeszkadza, oraz podczas jazdy jest absolutna cisza. To teraz schowki i złącza, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w kudze po liftingu też są zmiany. A w zasadzie jedna główna zmiana. Zniknął z oferty 2-litrowy diesel o mocy 120 koni, a taki był przed liftem i to z napędem naprzód, jak i na 4 koła. Szkoda. Teraz w ofercie zostały dwie jednostki, ale łącznie w 5 wariantach. Czyli mamy silnik benzynowy, 3-cylindrowy turbo 1.5 o mocy 150 lub 186 koni, który ma zawsze napęd naprzód i ze słabszą mocą mamy skrzynię manualną, a z większą automatyczną. Druga jednostka to wolnosący silnik 2,5 litra, który może być w zwykłej hybrydzie oraz w hybrydzie PHEV, czyli Plug-in Hybrid. I ten plug-in ma łącznie 243 konie, podczas gdy zwykła hybryda 180 lub 183 konie. Tak, 3 konie różnicy, bo wersja z napędem naprzód ma 180, a z napędem 4x4 183. I tylko ten wariant 183 ma napęd na 4 koła oraz każda wersja 2,5 ma bezstopniową skrzynię biegów ECVT. I tak, dobrze myślicie, że napęd hybrydowy jest bardzo zbliżony do tego w Toyocie i po części macie rację. Otóż skrzynia ECVT, czyli planetarna, to rozwinięcie skrzyni Toyoty. Powstała ona właśnie na patencie od Japończyków, w zasadzie to była kopia skrzyni od Toyoty, ale to było w 2005 roku. Przez kolejne lata została ona rozwijana już przez Forda, a dziś to jest już chyba 4. generacja. Silnik 2,5 to już nie jest konstrukcja Toyoty, a zmodernizowany silnik Mazdy, który podobnie jak silnik Toyoty pracuje w cyklu Atkinsona, ale ma wtrysk pośredni, podczas gdy Toyota ma w swoim 2,5 wtrysk pośredni i bezpośredni. Napęd 4x4 jest również całkiem inny, bo Toyota ma na tyle silniki elektryczne, które napędzają drugą oś i nie ma połączenia pomiędzy osiami, a w Fordzie jest zwykły wał i napęd typu Haldex. Czyli w teorii cały napęd hybrydowy wygląda na jeszcze lepszy niż ten, który jest w Toyocie, a przecież tamten jest już mocno chwalony. A ja pod maską mam właśnie ten napęd, czyli zwykła hybryda z napędem 4x4 i tak ten silnik brzmi.
pracuje tak normalnie jak na 4 cylindry. Tu też było słychać nieco wyższe obroty, bo wymusiłem pedałem gazu odpalenia silnika spalinowego, bo zazwyczaj odpala się on na samym elektryku, a jak już się silnik odpali spalinowy, to właśnie na nieco wyższych obrotach, żeby doładować akumulatory od silnika elektrycznego. Bateria ma 1,1 kWh pojemności. W kabinie silnik jest mało słyszalny przy takiej zwykłej jeździe. Zresztą wydech też. Te dwie końcówki może i wyglądają świetnie tak rasowo, ale nic nie brzmią. Z tym, że to nie jest wada. To jest komfortowe auto rodzinne. Komfortowe, ale i takie, które fantastycznie się prowadzi. Poważnie, Kuga to prawdziwy Ford i to czujemy już po przejechaniu pierwszych metrów. Układ kierowniczy, zawieszenie, hamulce, wszystko pracuje naprawdę znakomicie i to auto daje radość z jazdy. Poważnie, mimo iż jest to zwykła Kuga, nie żadna sportowa, zwykłe rodzinne auto, to na zakrętach czujecie przyjemność i to jest bardzo duża zaleta. Testowana wersja to ST-Line i ona ma też zawieszenie sportowe, które jest nieco sztywniejsze niż w zwykłych odmianach. Swoją drogą, jak wybierzemy wersję Active X, która jest bardziej utrenowiona, to tam jest o 10 mm wyższy prześwit z przodu i o 5 mm z tyłu. Poza tym Kuga z napędem naprzód ma belkę skrętną z tyłu, a wersje z AWD, czyli napędem 4x4, mają wielowahacz. Ale jak jeździłem odmianą przedliftową z napędem naprzód, to tam auto również się dobrze prowadziło, a miało właśnie belkę skrętną. Jedną z dużych zalet po odświeżeniu jest możliwość holowania jeszcze cięższej przyczepy dla hybrydy. Wcześniej było 1500 lub 1600 kg, a teraz jest 2100, czyli pół tony więcej. Miło. Chociaż druga największa zaleta Kugi, zaraz po prowadzeniu, to ekonomia, czyli spalanie. Testowana Kuga to spore auto z napędem 4x4, a mimo to w mieście potrafiłem robić wyniki na poziomie 5,5 litra, co uważam za genialny rezultat i to bez żadnej zabawy w ekojazdę. Na trasie jest nieco gorzej, ale i tak przy 120 koga potrzebuje 6,5 litra, a przy 140 8,8. Do 120 jest naprawdę ekonomicznie, potem już zaczyna się coraz wyższe spalanie, ale i tak uważam, że jak na 2,5 litra, 180 koni, prawdziwe 4x4, to uważam to za bardzo dobre wyniki. Bak paliwa ma 54 litry oraz nie ma zamka. Tak, bak zawsze jest otwarty i ja wiem, że tam jest ten system Easy Fuel, ale jakoś czułbym się bezpiecznie, jakby on był zamykany. Wcześniej użyłem sformułowania prawdziwe 4x4, bo tu nie jest to rozwiązanie poprzez tylko silniki elektryczne, które napędzają tylną oś, tylko tylna oś jest dołączana poprzez sprzęgło Haldex i jest połączona z przednią osią wałem. Jak dobrze pamiętam, to pierwsze generacje Kugi miały stały napęd 4x4, a teraz jest taki dołączany. Czyli na trasie, jak jedziemy spokojnie, to jedziemy tylko na przednim napędzie. Ale w sytuacji mocnego ruszania, przyspieszania, czy jak komputer wyczuje, że na przykład tracimy przyczepność na przedniej osi, to momentalnie dołącza się nam tył. No właśnie, mocne przyspieszenie, bo jeszcze nie powiedziałem nic o osiągach i pracy skrzyni biegów. Zacznijmy od osiągów. Katalogowo Kuga o mocy 183 koni i napędem na obie osi powinna przyspieszyć do setki w czasie 8,3 sekundy, a z napędem naprzód w 9,1. Pora więc sprawdzić testowaną sztukę z AWD. Mój najlepszy wynik to 8,7 sekundy. Próbowałem w każdym trybie i każde ruszanie, nawet takie, które w skrzyniach ECVT jest niepolecane, czyli startowałem z hamulca, ale zawsze wynik to było 8,7 lub 8,8 sekundy, czyli o 0,4 sekundy gorzej niż deklaruje producent. A co ciekawe, to i tak jest dużo szybciej niż przed liftem, bo tam nie dość, że było więcej koni, bo 190, to przyspieszenie dla przedniego napędu to było 9,4 sekundy, a dla napędu 4x4 9,8 sekundy. Tak, wtedy producent podawał, że 4x4 jest wolniejsze. Dziwne. W takim razie pora na elastyczność i pracę skrzyni biegów. Reakcja na gaz jest niezła, ale osiągi są takie przeciętne. Nie wiem czego to wina, ale mam wrażenie, jakby coś hamowało Kugę przy wyższych prędkościach, no i nie czuć tych 180 koni. A sam samochód też nie jest bardzo ciężki, bo waży 1690 kg. Oczywiście to nie jest wolne auto, ale jakoś spodziewałem się nieco lepszych odczuć.
Jak też słyszeliście, słychać wycie skrzyni ECVT, chociaż mam wrażenie, że jest delikatnie mniejsze niż w Toyocie, mimo iż to są niemal te same skrzynie. Zresztą, posłuchajcie, najpierw Kugi, a potem Camry, którą niedawno testowałem i tam też było 2,5 z ECVT. Tak jak mówię, mam wrażenie, że w Kudze jest delikatnie ciszej. I ta cisza też może wynikać z kwestii wyciszenia, bo to auto jest naprawdę dobrze wyciszone, to się ceni. No właśnie, ceni. Pora na cennik. Podstawowa Kuga z silnikiem 3-cylindrowym 1.5 turbo o mocy 150 koni, manualem i napędem naprzód kosztuje 162 tysiące złotych, a z automatem 169. Hybryda 2.5, 180 koni, z przednim napędem to wydatek 183 tysięcy złotych, a z napędem 4x4 192 tysiące złotych. Hybryda plug-in startuje od 187 tysięcy złotych. I to są ceny regularne i takie też zawsze podaję, ale w tym wypadku chciałem też wspomnieć o promocji, bo w Fordzie można dostać rabat do 27 tysięcy złotych, a mówię o tym tylko dlatego, że mam wrażenie, że producenci wreszcie rozumieją, że konkurencja z Chin jest realnym zagrożeniem. I po promocji ceny Kugi wyglądają już znacznie lepiej. Szkoda, że dopiero na promocji, a nie w cenniku regularnym. No ale od czegoś trzeba zacząć. W ofercie dla firm warunki są jeszcze korzystniejsze. A największa konkurencja dla Kugi, zwłaszcza testowanej w hybrydzie, to Toyota RAV4, która też ma 2,5-litrowy silnik wolnossący i też ma skrzynię CVT. I taka RAV4 w podstawie startuje od 176 tysięcy złotych w promocji, czyli 20 tysięcy złotych więcej niż Kuga też w promocji. W regularnej cenie RAV4 jest droższa o 6 tysięcy złotych, więc już aż takiej różnicy nie ma. Przewaga Toyoty to większa moc i lepsze osiągi, ale cała reszta mam wrażenie, że jest po stronie Kugi, która lepiej się prowadzi, ma lepsze materiały i jest lepiej wyciszona. Oba auta mają bardzo zbliżone wyniki spalania. Ford Kuga to w moim odczuciu jeden z lepszych SUV-ów tej klasy, który wydaje się wręcz autem kompletnym, zwłaszcza w tej wersji silnikowej. Dostajemy bowiem dobrze wyglądającego, tak wiem, to kwestia gustu, ale przyjmijmy, że dobrze wygląda, dobrze wyposażonego, świetnie jeżdżącego, praktycznego, z prawdziwym napędem 4x4 oraz naprawdę ekonomicznego SUV-a w mieście, czyli marzenie większości rodzin. Do tego cena jest w tym momencie naprawdę atrakcyjna, oczywiście w promocji. Ale żeby nie było, że tylko słodzę, to w kabinie jest ogromny tablet, który nie działa super szybko, nie ma już fizycznych przycisków od klimatyzacji, zniknął z gamy diesel oraz miałem problemy z bezprzewodową łącznością z telefonem. Ale mimo tych wad uważam, że Kuga to świetna propozycja. Aż żałuję, że nie ma już w ofercie S-Maxa albo Mondeo, które z tym napędem byłyby rewelacyjne i w moim odczuciu jeszcze lepsze niż modne SUV-y. No ale cóż, dziś jest moda na SUV-y, może za parę lat wróci na minivany, sedany, kombi bądź liftbacki. Cześć!